Witajcie po przerwie. Wracamy do naszych cotygodniowych spotkań. Będziemy się spotykać co wtorek o godzinie 18. I choć większość tematów, które przed Nowym Rokiem omawiałam, było związane z komunikacją, szczególnie tą w małżeństwie, to chciałabym w tym roku poruszyć różne tematy, które mają na celu podnieść jakość życia, które powodują pewną zmianę w myśleniu i w postrzeganiu, a która później powoduje, że nasze życie staje się po prostu lepsze. Dziś jednak jeden z dwóch odcinków na temat komunikacji, różnych strategii komunikacyjnych, o których po prostu nie mogę nie powiedzieć. Czego te strategie dotyczą? To są strategie, które używamy często zupełnie nieświadomie, a które psują relacje w naszych domach, psują nasze związki, powodują napięcie w różnych relacjach, a kiedy używa się ich w towarzystwie, to mogą powodować reakcje tego typu. I może akurat masz takie wrażenie, że czasami niektóre osoby trochę się izolują, blokują przed Tobą albo nie traktują Cię poważnie. Sprawdź może, czy właśnie Ty używasz tych strategii i poprzez to niektóre Twoje relacje nie są takie, jakie byś chciał. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Pierwsza strategia to wypominanie i ona polega na tym, że rozmowę wykorzystuje się do tego, aby wynieść na światło dzienne wszelkie bolączki, zadawnione spory, wszelkie jakieś słabości drugiej osoby, to czym nas zraniła. To także wytykanie właśnie błędów, słabości, różnych spraw, które nie zostały zrobione. Osoba wtedy wycofuje się, tak, bo nikt nie lubi słyszeć, jaka jest zła, jaki jest zły, i to powoduje, że następuje blokada między nami a tą drugą osobą. I najgorsze w tym wszystkim jest to, kiedy wypominamy te rzeczy, za które już dana osoba już przeprosiła, tak? I czasami jest w naszych rozmowach tak, że jak zacznie się lawina wypominania, to nie zważamy na wszystko i mówimy całą historię, tak, naszego na przykład związku czy naszej relacji. I to jest o tyle nieuczciwa strategia, że nikt nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów naraz. I o ile możemy sobie wyobrazić, że wypominanie to właśnie mówienie, nazywanie tych rzeczy, które się już kiedyś zrobiło, które dana osoba zrobiła, to wypominaniem także są hasła tego typu. Tylko wiesz, żeby nie było tak jak ostatnio. I cyk, szpila wbita. Albo, czego nienawidzę, dlaczego to zrobiłeś? Przecież tyle razy mówiłam, żebyś tak nie robił. No dlaczego tego nie zrobiłeś? Znacie to, nie? Nie używamy tej strategii, jeżeli chcemy, aby nasza relacja z daną osobą była dobra. Można tutaj porozmawiać po prostu, wyrazić swoje uczucia i powiedzieć, wiesz co, czułem się zraniony, kiedy to zrobiłeś. Ale dotknąć tematu tej jednej sprawy, a nie poruszać w jednej rozmowie cały szereg rzeczy, które mamy gdzieś tam z tyłu pochowane w sercu. Strategia numer 2 to nie możesz mieć racji. I ona polega na tym, że kwestionuje się zdanie drugiej osoby, jej myśli, jej preferencje czy doświadczenie, a także zaprzecza uczuciom drugiej osoby. To powoduje, że druga osoba nie jest szczera wobec nas, wycofuje się i ma takie uczucie, że tak naprawdę nie jest dla nas ważna, bo skoro my lepiej wiemy, co ona czuje, co lubi, czego doświadczyła, czy co myśli, to nie mamy za bardzo ze sobą o czym rozmawiać. I jeżeli dotknęło Cię to trochę i myślisz, że może to być Twoja nieświadoma strategia, to oglądnij koniecznie odcinek o różnicach, który nakręciłam, ponieważ tam wyjaśniam, na czym bazować powinna prawidłowa komunikacja. Kiedy kwestionujemy właśnie czyjeś uczucia, myśli, doświadczenie, to mogą pojawiać się takie dialogi między nami. Proszę, napij się kawy. Nie, dziękuję, naprawdę.
Napij się, dobrze ci zrobi. Dobra kawa to lekarstwo na wszystko. No naprawdę nie mam ochoty. Ochoty? Nie trzeba mieć ochoty, żeby napić się kawy. Kawa zawsze jest smaczna. I co? Jedziesz ze mną na narty? Nie, tak naprawdę to nie lubię nart. Nie lubisz. Ty nawet jeszcze nie wiesz, że lubisz. Boję się prędkości. Kilka razy próbowałam, wiem, że to nie jest dla mnie. Prędkości też wymyślasz, po prostu boisz się prędkości. Nikt się nie boi prędkości, po prostu zakładasz narty i jedziesz. Jaki w tym wszystkim problem? Strategia numer 3 to szeroko rozumiane przedrzeźnianie. I tutaj w tą grupę przedrzeźniania wchodzi wyśmiewanie, obrażanie, ironia, cynizm, kpiny czy żarty. I o ile czasami używane w relacji tego typu rzeczy są bardzo przydatne, tak? Pozwalają się zdystansować, to w nadmiarze są irytujące i trochę okropne. Najgorsza forma tej strategii to używanie tych wszystkich rzeczy związanych z przedrzeźnianiem w towarzystwie. I wiadomo, czasami można z kogoś zażartować, ale jeżeli wybieramy sobie daną ofiarę, żeby z niej się wyśmiać, żeby pokazywać jej jakieś słabości, tak, błędy czy jakieś stare sytuacje i cały czas to robimy, to ta osoba nie ma jak się bronić. Bo jeżeli zacznie się bronić i powiedzieć, wiesz co, nie śmiejmy się już ze mnie, no to wszyscy robią tak? Albo sobie powiedzą, nie zna się na żartach, nie ma dystansu do siebie i znowu ta osoba jest niejako, źle się czuje sama ze sobą i w tej sytuacji. To może powodować u innych takie wycofanie się, niechęć mówienia czegokolwiek o sobie, jakichś osobistych rzeczy, doświadczeń, bo będziemy się bali, że inne osoby wykorzystają to, aby nas po prostu wyśmiać. Strategia numer 4 to analiza psychologiczna. I przyznajcie się, każdy ma czasami ochotę trochę właśnie zanalizować zachowanie innych. Patrzymy na innych i myślimy, ta jest niepewna siebie, a ten zachowuje się tak, bo dana rzecz mu nie wyszła w życiu. Natomiast ta strategia jest okropna. Ona jest zdecydowanie nieuczciwa, bo bazuje na tych słabościach drugiej osoby. Często na tym, co druga osoba powiedziała nam w zaufaniu, więc wiemy więcej, znamy pewne rzeczy, okoliczności, dlaczego dana osoba tak się zachowuje. Jest to obezwładniające i poniżające trochę. Co może powodować u tej drugiej osoby? Wycofanie się, niechęć do nawiązywania bliższej relacji, do dzielenia się swoim doświadczeniem, różnymi przeżyciami, ale także może powodować, że zacznie ona nam wypominać nasze emocjonalne braki. Jak ta analiza psychologiczna może wyglądać, to obejrzyjcie kawałek serialu Przyjaciół. Just seems as though that maybe you have intimacy issues, that you use your humor as a way of keeping people at a distance. I mean, hey, I just met you. I don't know you from Adam. Only child, right? Parents divorced before you hit puberty. How did you know that? It's textbook. Przedstawiłam Wam przed chwilą 4 strategie, które mogą naprawdę namieszać w różnych relacjach. Nie sięgajcie po nie, jeżeli Wam zależy na danej osobie. One powodują, że buduje się mur między nami a drugą osobą i ten mur jest złożony z różnych cegieł, między innymi właśnie z gniewu, zranienia, żalu, obrażania się, takiej niechęci, wycofania. Budujmy relacje, a nie mury. Tak będzie nam łatwiej żyć. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to naciśnij łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to możesz to zrobić teraz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.